Buenos dias. W dzisiejszym materiale poruszymy kwestię wyrobienia dokumentów od strony polskiej, paragwajskiej i na końcu będą ciekawe historie. Na co uważać w Paragwaju robiąc dokumenty. Nie przedłużam i zaczynamy. Zabrałem sobie karteczkę, zrobiłem sobie listę dokładnie, co będziemy omawiać, czyli dokumenty po stronie polskiej. Co potrzebujemy? Mianowicie z Polski potrzebujemy swój paszport. Najlepiej jakby był już nowy albo ma długą datę ważności. Jeżeli zbliżasz się do pół roku, wyrób sobie nowy paszport. Następne, zaświadczenie o niekaralności. Koszt to jest około 30 zł. Idziesz do sądu, to zajmuje chwileczkę i na miejscu Ci to od razu wydadzą. Nawet jeśli byłeś karany, też musisz to wyciągnąć. Jeżeli masz większe problemy z prawem, trzeba wtedy kombinować, jak zrobić tak, żeby było dobrze, bo takie osoby też tu przyjeżdżają i nie ma co ukrywać, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Następne to jest akt urodzenia. Pełny akt urodzenia. Jeżeli pójdziesz i do urzędu powiesz, że to jest potrzebne do wyrobienia dokumentów, za to nic nie zapłacisz. Tak było w moim przypadku. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to tak samo ten akt ślubu i tak dalej. I teraz z tymi dokumentami, czyli o niekaralności i aktem urodzenia, plus jeżeli masz tam męża, żonę, to jest dodatkowa trzecia opcja, to z tymi 2 lub 3 dokumentami do MSZ-u, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i oni Ci dadzą apostille. To jest taka naklejka, taka malutka, na kartkę naklejają, żeby potwierdzić, że dokumenty są legalne i ważne. I teraz z tymi dokumentami, co my mamy, jedziemy sobie do Paragwaju razem z paszportem i w Paragwaju musimy iść na policję, do migracji, do Interpolu, potem znowu na policję, ściągać odciski palców. I jeżeli robisz to sam, to taki proces wyrobienia dokumentów może trwać pół roku albo i dłużej. Wszystko ze względu na to, jak przychylnie będą podchodzić do Ciebie urzędnicy w Paragwaju. Bo najpierw musisz złożyć jedne dokumenty, czy pozbierać te dokumenty, porobić tłumaczenia, złożyć je raz. Potem za 1,5 miesiąca musisz iść na policję jeszcze raz, żeby poskładać odciski palców i wtedy czekasz na wydanie swoich dokumentów. No to jest różnie, 3 miesiące, pół roku. Poruszymy teraz ostatni, bardziej ciekawy temat, a mianowicie historię i wtopy, jakie były tu w Paragwaju. Osoby, które przyjeżdżały tutaj i chciały wyrobić dokumenty, znajdowały sobie pośredników. Jest takich pośredników tutaj dosyć sporo. No i musicie uważać, bo tacy pośrednicy na przykład mówią Wam, że zrobią Wam trybem przyspieszonym. No i płacicie $1500 za wyrobienie dokumentów i co się okazuje? Że po wszystkich instytucjach jeździcie z nimi, w zasadzie załatwiacie wszystko to samo, sami i na koniec gościu chce od Was dużo pieniążków, bo jeżeli jedziecie, robicie to samemu, no to są mniejsze koszta, tak? Tylko że musisz to jechać tu, załatwić, to pieczątka tu, tej pieczątki nie ma, musisz się wrócić i oni czasami grają na zwłokę Paragwajczycy, bo są leniwi. A taka osoba, która będzie jeździła z Wami i Wam wszystko pomagała od urzędu do urzędu, no to koszty, które ona woła $1500, no to jest wysoko. W zasadzie robimy to wszystko samemu, nie? No to są tacy tutaj naciągacze, jest takich tutaj kilka. Ta historia. Przyjechało 2 dżentelmenów, oni się wcześniej między sobą nie znali. No i składali razem dokumenty w ten sam dzień z tym samym gościem. No i co się okazało? Że mimo tego, że razem złożyli, to jeden
od drugiego dostał dokumenty o miesiąc czy o 1,5 miesiąca później. Mimo że obydwoje płacili za tryb przyspieszony. No i potem wychodzą akcje takie, że ten nakłamał, że tryb przyspieszony, ci mu uwierzyli, zapłacili. Jednemu się udało uzyskać dokumenty w jakimś tam dobrym czasie, a drugi dostał po miesiącu. No co to za tryb przyspieszony? Czyli to poszło trybem normalnym, tak jak w urzędzie przerzucają papiery. Jedne jedą tak, drugie idą tak. No i trzeba na to uważać, być wyczulonym, jeżeli gościu oferuje Ci tryb przyspieszony, a tym trybem nie robi, bo latasz z nim od urzędu do urzędu i wszystko załatwiasz praktycznie razem z nim przez ten czas i masz no nie tylko jeden dzień, ale kilka dni zmarnowanych na to, żeby te dokumenty załatwić. Następna historia była też taka, że jest coś taka możliwość jak rezydentura inwestorska, czyli zakładasz sobie tutaj działalność i robisz jakiś obrót gotówki większy i dostajesz tą rezydenturę na 10 lat. Jest też taka możliwość. No i sobie kolega wymyślił, taki, który pomaga, i zrzeźbił $3000 od naszego rodaka, który przyjechał i chciał właśnie sobie taką rezydenturę na 10 lat wyrobić. No, co się okazało, że wcale koszta takie wysokie nie są, że to jest w ogóle dużo mniejsze cyfry. Z tego, co on przedstawiał, to tam wychodziły, jak on to posprawdzał, to wychodziły grosze do $3000. Także naprawdę uważajcie, bo nie wszyscy tutaj chcą uczciwie Wam pomóc, tylko chcą Was oszukać i jak najwięcej z Was pieniędzy wydoić. Tak samo przy zakupie terenów, działek i mieszkań. Oferują gruszki na wierzbie, a potem ich usługi, które oni oferują, są miernej jakości, bo musisz latać, dzwonić, dopytywać się gościa, o co chodzi, gdzie on powinien robić to za Ciebie i Ciebie informować na bieżąco, jak te sprawy wyglądają. Co do mojej historii, jak ja wyrobiłem dokumenty, wyglądało to tak, że wyciągnąłem wszystkie te, które były potrzebne w Polsce, wysłałem zdjęciem przez WhatsAppa do pana, który się tym zajmuje, jest to Paragwajczyk, i ten Paragwajczyk załatwił mi tłumaczenie, załatwił mi policję, załatwił mi Interpol i załatwił mi potwierdzenie zamieszkania. I w dzień, w którym ja się z nim umówiłem, bo to potrzebował około tygodnia, żeby skompletować te wszystkie dokumenty, i w dzień, w którym się z nim umówiłem, przyjechałem w jedno miejsce pod migrację, usiadłem sobie z nim, porozmawiałem, wszystkie dokumenty były skompletowane. Proces, który poświęciłem na to, żeby wyrobić dokumenty, zajmował mniej więcej 1,5 godziny, godzinkę, coś w tym czasie, ale już nie dłużej. I w tym czasie miałem już wszystko zrobione, na koniec podpisane ze sygnaturą notarialną, że pan będzie zobowiązany do tego, że odbierze moje dokumenty. Odebrał, mam dokumenty dostarczone, także jestem posiadaczem dwuletniej rezydentury paragwajskiej. Po 2 latach mogę ją przedłużyć już wtedy o 10 lat. Ale to nie ma z tym żadnego problemu, żeby coś takiego robić, i to jest tańsze i szybsze. I teraz mnie pytacie, ile coś takiego kosztowało i ile czasu czekałem na to. No to czas oczekiwania jest właśnie w tym sposobem, którym my robiliśmy, ja robiłem, i taki jeszcze jeden Piotr ze mną. To jest od 45 dni do 65 dni i to jest najszybsza opcja, jaka jest. Dlaczego? Bo tu już składasz dokumenty i już czekasz na wydanie dowodu paragwajskiego i pozwolenia na 2 lata, tak? A w tamtym wcześniejszym trybie, co inni oferują, no to masz jeździć po wszystkich urzędach i potem znowu 1,5 miesiąca czekasz, żeby iść i złożyć odciski palców. Niektórzy przyjeżdżają do Paragwaju, żeby złożyć dokumenty i będą musieli jeszcze raz przylatywać za 1,5 miesiąca, żeby oddać odciski palców. Tym sposobem, którym zrobiłem ja i ten pan Paragwajczyk mi pomagał, wszystko trwało w 1 dzień, czyli przyjeżdżasz, załatwiasz 1 dzień, dziękuję, do widzenia. Koszt wyrobienia czegoś takiego tu trybem naprawdę szybszym, bo oszczędzasz dużo czasu, bo robisz wszystko w 1 dzień, praktycznie w 1,5 godziny, to jest jakieś $1800.
to w porównaniu do pana, który robi to za 1500 trybem jego przyspieszonym, gdzie to nie ma nic, żadnego przyspieszenia, bo to jest oszustwo, musisz jeździć po wszystkich instytucjach, to Ci zajmie parę dni, 2-3 dni powiedzmy, i po 1,5 miesiąca znowu musisz wracać i składać odciski palców, żeby skompletować wszystkie dokumenty, które są wymagane do tego, żeby mieć rezydenturę na 2 lata i dowód osobisty, tą cedulę Verde paragwajską. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dostaliście jakąś tam szczyptę informacji. Jeżeli chcecie pomocy i więcej informacji na temat Paragwaju, zapraszam na moją stronę yourparagway.com. Tam masz kontakt telefoniczny do mnie przez WhatsApp, bo tylko przez WhatsApp się możecie ze mną skontaktować. Żadne maile, e-maile nie mam, nie działam na tym. W Paragwaju jest po prostu inaczej, szybciej jest po prostu przez WhatsAppa i każdy tutaj używa WhatsAppa. Musicie też o tym pamiętać, że ludzie tutaj używają WhatsAppa. Kupujesz bilet na autobus, to wyślą Ci go na WhatsAppa. No i takie dziwne różne rzeczy, gdzie jako my Europejczycy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a tutaj niestety tak jest, albo stety, zależy kto jak woli. Szczerze, z czasem jak to zrozumiałem, jest to w sumie wygodniejsze niż jakieś maile, spele. Jest ok, trzymamy się tego WhatsAppa, jest WhatsApp, wbijajcie na stronę yourparagway.com, a tam nie tylko dokumenty, tereny, mieszkania, domy, dentyści, notariusze, prawnicy, wszystkie usługi, które potrzebujesz w Paragwaju, mam do nich dostęp, do specjalistów naprawdę bardzo dobrej jakości, nie jakichś tam oszustów i wodziryjków, którzy chcą Was naciągnąć albo oszukać na pieniądze, bo są też takie sytuacje. Także nic, nie przedciągam, kończymy i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Pa!